Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na czerwiec. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i związkowców oddzielnie. I całość zakończymy informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. No wtedy można mieć taką większą wiedzę i wyciągnąć jakiś wspólny mianownik z obu czytań, ze znaku słonecznego i ascendentalnego. Koziorożce, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Momento. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Co odchodzi do przyszłości? Mam wrażenie, że koziorożce mogą w tym miesiącu może nawet nie to, że mieć problemy, ale nie panować nad swoimi emocjami momentami. Jak Wy się przedstawiacie? Sporo ognia się pojawiło tak naprawdę. Dużo buław, a buławy to jest właśnie ogień, czyli baran, lew lub strzelec. Co będzie dla Was w radzie? Słuchajcie, niewątpliwie jest sporo chaosu, który trzeba ogarnąć, ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie będzie to jakimś wielkim dla Was problemem. Czego nie robić, czego unikać? Słuchajcie, dziwne czytanie, naprawdę bardzo dziwne. W ogóle jeszcze nie wiem, o co tutaj chodzi, ale tylko na wstępie powiem, że zobaczcie, jest tutaj rycerz buław w ogólnej energii, a Wy przedstawiacie się jako królowa buław, czy tam król buław, to już sobie odwracajcie tę energię. To na tej zasadzie, jakbyście rzeczywiście umiały ogarnąć ten chaos, którego niewątpliwie może być całkiem sporo w czerwcu. Ale zacznijmy od tego, że z przełożenia jest dla Was karta diabła i z jednej strony to dobrze, dlatego że diabeł to są znaki rogate albo w ogóle koziorożec, tak bym powiedział. Dla mnie diabeł to jest karta koziorożca. W ogóle diablicy, bo zobaczcie, w tej talii ta karta przedstawia kobietę. W każdym razie ta karta mogłaby sugerować, że jest jakaś sytuacja, być może nawet trochę toksyczna, być może sposób radzenia sobie toksyczny z jakąś sytuacją, z jakimiś problemami. Na przykład sięganie po jakieś tam środki wyskokowe albo sięganie po jakieś tam przekąski niezdrowe w momentach stresu. Tutaj motocykl dla Was chyba chciał coś przekazać. Na tej zasadzie, że mam stres, sięgam po czekoladę, albo po papierosa, albo jeszcze po nie wiadomo co tam innego. To już od Was zależy. Mam wrażenie, że w tym miesiącu wypadałoby spróbować się temu przyjrzeć. Ale w ogóle karta diabła mogłaby mówić o kontroli. Dlatego też wydaje mi się, że w tym miesiącu będzie bardzo trzeba dużo kontrolować, przywodzić,
przejmować pałeczkę, brać w swoje ręce. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta rycerza buław, a rycerz buław na takim ognistym koniu pokazuje właśnie jakiś chaos. Osobę, która jest w gorącej wodzie kąpana. Osobę, która jest dosyć wybuchowa, być może nawet momentami trochę nerwowa. Tutaj w ogóle mam wrażenie, że w tym miesiącu będzie się dosyć dużo działo i ten miesiąc będzie wymagał gdzieś od Was takich bardzo szybkich reakcji, szybkich, konkretnych decyzji, zmiany planów w ostatniej chwili. W ogóle wydaje mi się, że jest to bardzo dobry czas na to, aby wziąć jakiś urlop i gdzieś po prostu odpocząć. Nawet jeśli to ma potrwać tylko chwilę, ale jest to dla Was konieczne, dla higieny umysłu. Zobaczcie, przychodzi do Was karta kapłanki, a kapłanka to jest panna. Ewentualnie byk lub koziorożec, czyli trygon ziemi. W każdym razie kapłanka jest osobą, która gdzieś ma ogromną wiedzę. Osobą, która analizuje, umie wyciągać wnioski, jest doświadczona. W ogóle mam wrażenie, że kapłanka, czy tam arcykapłanka, czy papieżyca, ona gdzieś tutaj tak naprawdę dzieli się z otoczeniem swoją wiedzą, swoimi radami itd., itd. To gdzieś na takiej zasadzie, jakbyście rzeczywiście mieli bardzo dużo odpowiedzialności w tym miesiącu, w związku z tym, że dookoła Was są ludzie, którzy nie do końca ogarniają, bądź po prostu jeśli widzą, że jest dużo obowiązków, czy dużo rzeczy do właśnie wykonania, to gdzieś chowają głowę w piasek albo po prostu panikują. Tutaj mam wrażenie, że jeśli chodzi o tę kapłankę, to wypadałoby się zmierzyć z czymś trudnym, co jest w Waszej głowie. Coś, co może na przykład sprawiać, że gdzieś tam impulsywnie, czy kompulsywnie gdzieś sięgacie na przykład po, coś, co Wam nie robi dobrze na system nerwowy, tak bym powiedział. I to jak najbardziej może być mogą być te słodycze, niezdrowe jedzenie, brak regularności, jeśli chodzi o ćwiczenia lub krytykowanie siebie, branie zbyt dużej odpowiedzialności na swoje barki, ażeby wyręczyć innych. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta siły, karta mocy, która przedstawia traserkę pumy i ta karta mogłaby sugerować, że w tym miesiącu momentami możecie czuć spadek energii, ale tylko i wyłącznie jeśli rzeczywiście nie będzie dbania o higienę, tutaj gdzieś umysłu, odpoczynku, krótkiego urlopu. Jeśli gdzieś rzeczywiście będziecie pić za dużo, kawy czy innych środków pobudzających. Tutaj mam wrażenie, że bardzo dużo leży w Waszych rękach, ale to jeszcze więcej zależy od Was, jak to przeprocesujecie, bo wydaje mi się, że wyzwań będzie całkiem dużo w tym miesiącu, ale gdzieś tutaj ja czuję, że tak bardzo hiperambitnie możecie też za te wyzwania się brać, może nawet za dużo, za mocno. Jeszcze bym też powiedział, że tutaj jest karta kapłanki, która może być kobietą, matką, być może w ogóle osobą, która coś ukrywa, być może nawet przed Wami. A Wy jak już to odkryjecie, to chcecie tej osobie za wszelką cenę pomóc, zapominając o sobie. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako królowa buław, albo król buław, to już możecie sobie zamieniać tę energię. I właśnie, tak jak już wcześniej wspomniałem, królowa buław jest tutaj osobą taką pewną siebie, konkretną, przewodzącą. Osobą, która ma energię, ale jeśli będzie za bardzo się nią dzieliła z innymi i nie próbowała gdzieś jej zatrzymać przy sobie albo gdzieś uzupełnić tych swoich baterii, to gdzieś może się po prostu spalać momentami. Tutaj pokazujecie się jako osoby, które rzeczywiście stają na wysokości wszystkich zadań. Bardzo ambitnie podchodzicie. I tak, mam wrażenie, że wspieracie gdzieś bardzo mocno kobietę, matkę, być może kogoś z rodziny. Też dlatego, że gdzieś czujecie, że jesteście osobami w pewnej dziedzinie doświadczonymi,
albo może macie takie poczucie, że posiadacie większą wiedzę na ten temat, albo nie wiem, może jesteście młodszy i gdzieś umysł już jest inny lub pomysły. W Radzie jest Król Monet, a Król Monet to jest karta przedstawiająca byka, ewentualnie pannę lub koziorożca. I to macie w Radzie, ten trygon ziemi właśnie. Ewentualnie król lub królowa monet, no to jest właśnie zdrowy egoista, zdrowa egoistka, czyli osoby, które myślą o sobie na pierwszym miejscu. Nie chodzi o to, żeby tutaj gdzieś bliskich w potrzebie zostawiać, porzucać, tylko po prostu, żeby też nie zapominać, że to wy jesteście tutaj najważniejsi, najważniejszy. Nie można pomagać wszystkim dookoła, gdy samemu też się na przykład potrzebuje pomocy lub odpoczynku. W ogóle król monet, byk, panna, koziorożec, czyli koziorożec niech będzie koziorożcem. Niech dba o swój własny interes również. Też mam wrażenie, że w Radzie mogłoby być spędzanie czasu na łonie natury. Tam, gdzie też są wasze korzenie. Może odwiedzić rodzinę w tym miesiącu gdzieś za miastem. Czego nie robić, czego unikać i jest to karta Pazia Buław. No i właśnie słuchajcie, Paź Buław, to jest ciekawe, bo jest i Paź Buław, i Królowa Buław, i ten rycerz momento, niech ja go tutaj złapię. Jest to informacja, bo słuchajcie, Paź Buław jest kimś, kto jeszcze jest za młody, żeby coś wiedzieć. Ewentualnie za bardzo chce i to może być związane z tym, że tu może być taka frustracja, w sensie, że bardzo chcę, ale gdzieś moje możliwości fizyczne nawet nie do końca mi na to pozwalają, chociaż ja brnę i cisnę do przodu bez odpoczynku. Taka super hiper ambicja też nie jest wskazana. Mierzyć siły na zamiary, nie zapominać o swoich potrzebach, i tak. Nie pozwalać się też eksploatować, bo ja mam wrażenie, że super gasicie pożary i innym w to graje. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia i jaka będzie dla was ogólna energia? Trochę się zazębia. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka w związku. Jak wy się przedstawiacie, koziorożcy i koziorożyce, w miłości i w uczuciach? Jaka będzie dla was rada? Przejąć nad czymś kontrolę. Czego nie robić, czego unikać. Pamiętacie, że tam w ogólnym czytaniu też była kontrola w postaci diabła. Słuchajcie, dziwna rzecz. Dziwna rzecz, ale też związana z... No dobra, zacznę właściwie od początku, bo tutaj mogę zamotać. Już nawet sobie trochę zamotałem. Ja to tak mam, że przychodzi mi milion rzeczy do głowy. I teraz tak. Zacznijmy od tego, że z przełożenia dla związków jest 4 buław. I bardzo dobrze, bo zobaczcie, ta karta przedstawia 2 osoby w białych szatach. 2 białe gołębie, czyli symbol zgody, jakiejś stabilizacji. I ja mam gdzieś wrażenie, że rzeczywiście jesteście w stanie to w tym miesiącu osiągnąć. Tą zgodę i stabilizację. Mam w ogóle wrażenie, że może być jakieś spięcie a propos uroczystości rodzinnej w czerwcu, która może się odbywać, lub taka, która już się w maju odbyła. Czy to komunia, czy śluby, zaręczyny, chrzciny, czy coś takiego. O, tak bym powiedział. Jeśli chodzi o single, to dla was z przełożenia jest 4 buław.
No i czwórka buław w tym wypadku, patrząc na ten rozkład, mogłaby mówić o lekkim zastoju związanym z tym, że trochę się rozkokosiliście lub rozkokosiłyście w byciu singlem, singielką. Trochę Wam się, mam wrażenie, nie chce podejmować wyzwania poznawania, coś się czuje, że rymuje, nowych osób. Czwórka buław mogłaby mówić też o tym, że jest tutaj jakiś pokój i spokój, ale mam wrażenie, że może być on przez kogoś zepsuty. Ale to zaraz. Zobaczcie, w ogólnej energii dla związków jest dwójka monet i dwójka monet przedstawia żonglera. I żongler gdzieś tutaj codziennie, znaczy w ogóle żongler tutaj musi wybrać odpowiednio, rzeczywiście tutaj zbalansować swoją postawę, no żeby gdzieś tutaj sobie radzić z tymi dwoma monetami, którymi żongluje. O co chodzi? Bo już tutaj tak gadam na okrągło. Chodzi o to, że trzeba przestać grać sobie na emocjach, tylko gdzieś rozmawiać wprost. I nie sugerować drugiej osobie nie wiadomo w jaki sposób, być może nawet pasywno-agresywnie, no, tego co Wam leży na sercu, tylko po prostu o tym powiedzieć wprost. Ta karta mówi, żeby dokładnie się zastanowić, czy jakiś problem, który jest pomiędzy Wami, jest czepianiem się, czy rzeczywiście prawdziwym problemem, bo wydaje mi się, że to jest chyba czepianie się i wymyślanie. Jeśli chodzi o single, to dla Was w ogólnej energii dwójka monet, karta żonglera, no mówi o tym, że jest tutaj gdzieś najprawdopodobniej jakiś wybór. I trzeba konkretnie przeżonglować i się zastanowić, czy jest to czas rzeczywiście na to, żeby poznawać nowe osoby. Być może za dużo macie w życiu prywatnych obowiązków lub zmartwień, że no gdzieś kolejnego Wam nie potrzeba. Ewentualnie zastanawiacie się, bo może ktoś powrócić. Zobaczcie, jak pokazuje się partner lub partnerka w związku i jest to karta księżyca. Księżyc, czyli makowa panienka, może tutaj sugerować ukrywanie, brak rozmowy o właśnie potrzebach drugiej Waszej połówki, brak chęci w ogóle, żeby no gdzieś odkryć te coś, co leży na sercu tej Waszej partnerce czy Waszemu partnerowi. Mam wrażenie, że druga osoba może mieć skłonności do strzelania fochów, również właśnie w związku z jakąś imprezą rodzinną, która była lub będzie w czerwcu. A tutaj gdzieś wydaje mi się, że troszeczkę trzeba przyjąć kontrolę nad tym, bo pan lub pani może przesadzać. Co przychodzi do singli i zobaczcie. Przychodzi karta księżyca. I teraz tak. No tutaj jest taka informacja, że rzeczywiście to, co przychodzi w tym miesiącu, to będzie trzeba mocno przeżonglować, przesiać i naprawdę zaufać swojej intuicji, bo może być tak, że czujecie, że coś jest nie tak z nowo poznaną osobą i najprawdopodobniej gdzieś intuicja Was no nie zawodzi. Tylko nie, jakby to powiedzieć, nie ignorujcie czerwonych flag. Karta księżyca mówi o czymś ukrytym, ale też o odmianie, czyli że co? Być może ktoś, kto się ukrywał lub ukrywała, nagle się odkryje i chce jakiejś przemiany w związku z Waszą relacją. Zobaczcie, Wy w związkach przedstawiacie się jako rycerz mieczy, a rycerz mieczy to osoba waleczna, taka honorowa, odważna. Osoba, która się nie poddaje. I ja bym powiedział, że okej, to jest ważne, ale z drugiej strony pamiętajcie, że gdzieś to musi być obopólne. I mam też w ogóle gdzieś wrażenie, że wypadałoby momentami też troszeczkę odpuszczać lub się dystansować, żeby też druga połówka mogła się wykazać, a nie, że Wy tutaj gdzieś walczycie, bo no ktoś cały czas strzela focha, więc Wy tutaj gdzieś się podkładacie. Tego nie powinno się robić w Waszym przypadku. Jeśli chodzi o single, to zobaczcie, no dla Was rycerz mieczy. Powiedziałbym tak, no komuś z Was może rzeczywiście przyjść do głowy, żeby albo, słuchajcie, dać komuś szansę, jakiejś osobie, której nie jesteście pewni lub pewne. I tu jest znowu, tak jak powiedziałem wcześniej, no, podkreślone, żeby zaufać intuicji. Jeśli z jakiegoś powodu
komuś nie daliście szansy lub jeśli do tej pory było rozstanie z tą osobą, no to gdzieś to najprawdopodobniej wiecie, wiedziałyście, co robić. I powiedziałbym, żeby nie pozwalać, żeby ktoś popsuł wam wasz spokój, bo tutaj ewidentnie w miłości i w uczuciach spokój dla singli jest. Ktoś może rzeczywiście się mocno bić z myślami a propos osoby, która gdzieś tam może nawet robi podchody. W Radzie dla Związków jest karta cesarza i znowu cesarz kontroluje. To znaczy znowu kontrola, tym razem w postaci cesarza. Odpuścić troszeczkę kontrolę i też takie sprawdzanie na przykład drugiej osoby cały czas. Ja bym też powiedział, że wypadałoby mocniej sobie zaufać, w ogóle zaufać i dać więcej przestrzeni. Niech ta druga wasza osoba też ma szansę zatęsknić i wy też, bo wydaje mi się, że jest coś do przemyślenia. Być może właśnie coś związanego z zazdrością. W Radzie dla Singli jest karta cesarza. I teraz tak. Jak ten cesarz być tutaj twardym, silnym i odpornym, bo on tutaj właśnie ma zbroję. Na co? Na powroty, na bumerangi, na eksów, na jakieś tam, mumie z zaświatów. Bez sensu, to w ogóle nie jest wam potrzebne. Trzeba gdzieś tutaj znać swoją wartość, honor. Jeśli ktoś ranił lub raniła w przeszłości, wydaje mi się, że tutaj za dużo się nie zmieniło w głowie tej osoby. Cesarz też mówi, żeby słuchajcie, flirtować, ale żeby gdzieś trzymać innych na dystans, trochę chociaż, żeby sprawdzać, czy rzeczywiście te osoby chcą tylko flirtu i fizyczności, czy czegoś więcej, bo chyba wy chcecie czegoś więcej. Czego nie robić, czego unikać w związkach, jest to karta 4 kielichów. Powiem tak, nie unikać przyjmowania propozycji od swoich znajomych czy przyjaciół, tylko i wyłącznie dlatego, że druga osoba z waszego związku będzie zazdrosna. Tutaj, słuchajcie, trzeba sobie właśnie jakieś zasady nakreślić w tym przypadku. Bo dobry związek między innymi polega na tym, chociaż nie ma żadnej recepty, że dwie osoby gdzieś powinny razem iść obok siebie, patrzeć w tę samą stronę, a nie gdzieś się sobie uwieszać na sobie i gdzieś się blokować. Nie pozwalać też komuś, jakiejś trzeciej osobie się wtrącać w waszą relację, nawet jeśli to ktoś jest z rodziny drugiej osoby. Czego nie robić, czego unikać dla singli? Karta 4 kielichów. Jeśli nie jesteście czegoś lub kogoś pewni, to pewne, to najprawdopodobniej rzeczywiście nie jest to dla was. Może nie jest to czas. Jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, żeby się zastanowić, czy na pewno macie na chwilę obecną czas w życiu i w głowie na jakieś związki, relacje i randkowanie, bo wydaje mi się, że ostatnio jest dosyć intensywnie. Jeszcze kogoś, kto tam się pojawia po raz kolejny, to najprawdopodobniej oddelegować. Przejdźmy jeszcze do pracy i finansów i jaka będzie dla was ogólna energia. A to mi się akurat podoba. Co do was przychodzi, co się pojawia? Kapłan. Tym razem jest kapłan. W ogólnym czytaniu była kapłanka, jeśli pamiętam. Co odchodzi do przeszłości? Koniec iluzji bądź zabawy lub grania komuś na emocjach. Mam wrażenie, że tu jest więcej konkretu, jeśli chodzi o jakieś konkretne pieniądze. Jak wy się przedstawiacie? Słuchajcie, tutaj też jest taka informacja, że być może ktoś z przeszłości się pojawia, ale gdzieś najprawdopodobniej chce pieniędzy. Może
to jest nawet ten był lub była. Rada dla Was. No, na razie Wam powiem, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, ale o co tutaj chodzi, jeszcze nie wiem. Czego nie robić, czego unikać. Okej, słuchajcie, to może być przekaz do osób, które na przykład zastanawiają się nad zmianą pracy. I karty sugerują, że na razie chyba nie jest to dobry pomysł. Być może ktoś z Was ma sporo chaosu w życiu prywatnym i najpierw trzeba to ogarnąć, żeby tak wiecie, było stopniowo, bo się zakopiecie. Ale przejdźmy do czytania. Zobaczcie w ogólnej energii, w energii z przełożenia jest 8 monet, a 8 monet to karta pracy, doszkalania się. Karta, która przedstawia kowala, mogłaby mówić o takiej żmudnej pracy skupionej na detalach. I teraz tak, tutaj powiedziałbym, że będzie dużo wyzwań zawodowych, ale będą one opłacalne. Również gdzieś najprawdopodobniej wypadałoby pomyśleć o podniesieniu swoich kwalifikacji i o próbie rozwoju, zrobienia czegoś nowego, czegoś więcej w obecnym miejscu pracy, aniżeli w nowym, tak bym powiedział. Tutaj w obecnym miejscu pracy jest więcej do osiągnięcia niż to, co jest na horyzoncie teraz u Was, na ten moment. I teraz zobaczcie w ogólnej energii 6 monet, czyli karta charytatywności, karta równowagi w braniu i dawaniu. I o co chodzi? No gdzieś najprawdopodobniej, jeśli się przyłożycie, jeśli porozmawiacie ze swoim szefostwem o tym, że potrzebujecie rozwoju albo robiłyście zeznanie na rynku i gdzieś tutaj wiecie, jak wyglądają płace w innych firmach, no to gdzieś najprawdopodobniej mam wrażenie, że macie tutaj szansę coś uzyskać. Nawet jeśli nie jakąś wielką pomoc lub jakiś wielki bonus w sensie finansowym, tylko nawet, słuchajcie, w sensie jakimś edukacyjnym. Na tej zasadzie, że chcesz wyższe stanowisko, no na razie że tak powiem, no nie masz kwalifikacji, ale możesz zrobić to i tamto, my Ci w tym pomożemy, żeby osiągnąć więcej u nas z nami. Zwłaszcza dla osób, które długo pracują w jednym miejscu. Zobaczcie, przychodzi do Was karta kapłana, czy tam papieża lub biskupa i jest to karta byka, no ewentualnie panny lub koziorożca. W każdym razie kogoś, kto jest autorytetem, kogoś, kto sprawuje władzę, kogoś, kto znowu kontroluje. Teraz tak, mi się wydaje, że tutaj wypadałoby porozmawiać z kontrolującą lub apodyktyczną osobą w pracy, być może nawet taką, przez którą macie więcej obowiązków i przez to stresujecie się w domu lub w ogóle w nocy. Tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o kartę kapłana, to ta karta sugeruje, żeby przejąć kontrolę nad swoją edukacją, nad swoim rozwojem, bo gdzieś najprawdopodobniej uciekać do nowego miejsca pracy nie trzeba. Tutaj zobaczcie, piękna karta, właśnie zwłaszcza w tej talii, trójka kielichów, odchodząca do przeszłości. No a ta karta mogłaby mówić o takiej zabawie, o pląsach, o świętowaniu, o takiej luźnej energii na zasadzie biesiady. O co chodzi? Tutaj najprawdopodobniej tego czasu na te tak zwane biesiady będzie mniej. Raczej naprawdę dużo obowiązków. Momentami nawet możecie mieć poczucie, że za dużo, ale tutaj ta karta mogłaby mi się też kojarzyć z lekceważeniem. To na tej zasadzie, że gdzieś lekceważenie odchodzi do przeszłości. Jeśli porozmawiacie z szefostwem o kimś, kto się obija lub o kimś, kto za dużo Wam daje obowiązków, to gdzieś jest tutaj do wypracowania jakaś taka płaszczyzna wspólna, nowa. No i zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako 9 mieczy. 9 mieczy pokazuje kogoś, kto ma chomika w głowie, dużo myśli, nie może wystopować tych myśli, analizuje, szuka dziury w całym, może nawet ma problemy ze snem.
gdzieś tam, wiecie, może wieczorami nie możecie zasnąć, bo gdzieś przypominają Wam się no, jakieś zagwozdki. I teraz tak, tutaj możecie się ociągać z rozmawianiem o pieniądzach, o traktowaniu Was w pracy, w miejscu pracy. I to nie jest dobre. W ogóle wydaje mi się, że za dużo ostatnio pracujecie lub za dużo myślicie o pracy i pieniądzach. Zobaczcie, w Radzie jest paź mieczy i paź mieczy, tutaj w tej talii królewna, księżniczka mieczy, no, pokazuje kogoś, kto może się porywać z motyką na słońce. Tak zwany mały paź z dużym mieczem, który chce, ale nie wie, jak go użyć. No, miecz jest też cięższy od niego, większy. Chodzi tutaj o to, że najprawdopodobniej zmiana lub nowe gdzieś Was przytłoczą. Spróbujcie ogarnąć coś, co się dzieje w obecnym miejscu pracy. Tu są szanse na rozwój, tu jest szansa na poprawę relacji międzyludzkich tutaj. Czego nie robić, czego unikać? Karta Asa Buław. No właśnie, a As Buław to jest, słuchajcie, podejmowanie decyzji pod wpływem chwili, pod wpływem emocji, wybuchowo, tylko dlatego, że na przykład jesteście przemęczeni lub przemęczony i gdzieś tutaj, no, nie umiecie momentami oddzielić faktów od jakichś myśli. O, wiadomo, że każdy z nas tak ma. Karta Asa Buław sugeruje, żeby raczej w tym miesiącu czegoś nie zmieniać, bardziej popróbować w czymś, co, no, w czym jesteście, czyli w obecnym miejscu pracy. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, dlatego że wówczas pomożecie mi w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.